Zanzibar stał się ulubioną egzotyczną wyspą Polaków. Naszych rodaków można tam spotkać w naprawdę wielu miejscach na wyspie. Gdzie najwięcej? Chyba wciąż w Dżambiani, ale o tym za chwilę. Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem ceny wycieczek na Zanzibar z biura podróży, to wpadłem w lekki szok. Dlatego dzisiaj dla osób, które nie obawiają się nowych wyzwań, omówimy, jak zorganizować wyjazd na Zanzibar na własną rękę. Po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedzieć, jak zorganizować wszystko, a całość wyniesie cię sporo mniej niż takie wakacje z biurem podróży. Dużą i ważną częścią takiego wyjazdu będzie lot na Zanzibar. Ceny lotów będą wahały się w zależności od dnia wyjazdu i okresu w roku, w jakim chcesz lecieć. Dlatego dobrze będzie, jeśli daty Twojego wyjazdu na Zanzibar są dość elastyczne. Dla osób, które planują przy okazji odwiedzenia Zanzibaru wybrać się też na safari do kontynentalnej Tanzanii, dobrym rozwiązaniem może być lot do Dar es Salaam, które są często tańsze niż na Zanzibar. Wtedy można najpierw wybrać się na safari, a później dopiero na Zanzibar, oszczędzając sobie dodatkowo koszty podróży z Zanzibaru do kontynentalnej Tanzanii. Jeśli safari to coś, co chcesz zobaczyć, a zdecydowanie była to największa atrakcja spośród tych, które mieliśmy okazję zobaczyć będąc na Zanzibarze, to napisz do nas, bo współpracujemy z najlepszym przewodnikiem safari, jakiego można sobie wymarzyć. Więcej na temat safari znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, więc masz już swój lot na Zanzibar? Co dalej? Trzeba znaleźć jakiś hotel i miejsce, w którym chcesz się na Zanzibarze zatrzymać. W sumie miejsce trzeba też wybrać jadąc tam z biurem podróży, tylko że na własną rękę masz tutaj o wiele więcej możliwości. W jakich miejscach mieliśmy się okazję zatrzymywać i które co oferuje, możesz zobaczyć w naszym filmie, gdzie najlepiej zatrzymać się na Zanzibarze, do którego link umieszczę na dole w opisie tego filmu, bo nie ma sensu powtarzać tego samego znowu tutaj. Mówimy tam też o hotelach, w których mieliśmy okazję się zatrzymać, co one oferują i ile kosztują. Można więc tam zobaczyć, co mniej więcej hotele na Zanzibarze oferują i w jakich cenach. Mieliśmy okazję zatrzymywać się w najpopularniejszych miejscowościach na wyspie, takich jak Nungwi, Kendwa, Dżambiani czy Paje. Zanzibar oferuje różne opcje zakwaterowania w różnych cenach, zresztą tak jak wszędzie. Przykładowo można zatrzymać się za dość niewielkie pieniądze w fajnym guesthouse'ie, w którym byliśmy w miejscowości Paje. Wybierając pokój z prywatną łazienką, dostaje się naprawdę fajny standard za niewielkie pieniądze. Linki do wszystkich prezentowanych tutaj hoteli znajdziesz w opisie pod filmem. Pokój śliczny, naprawdę fajny, za te pieniądze rewelacja. Za noc w takim guesthouse'ie płaciliśmy około 30 euro, a mieliśmy naprawdę fajny i duży pokój z klimatyzacją i prywatną łazienką. Widok, no tam jest gdzieś chyba plaża, zaraz za tymi palmami. Innym nieco już droższym miejscem przy samej plaży będzie hotel w Nungwi, w którym zatrzymywaliśmy się w 2021 roku. Ma on już większy basen, czyste pokoje, no i piękny widok na ocean. Za jedną noc trzeba tam zapłacić około 58 euro, ale trzeba pamiętać, że są pokoje o różnym standardzie i niektóre z nich mogą być nieco droższe. Dla osób chcących odpocząć w spokojnym miejscu, świetnym wyborem może być hotel Kupaga w Dżambiani. Piękny, mały hotelik przy samym oceanie z fajnym basenem i bardzo miłą obsługą. Prowadzony przez dwie panie z Belgii. Tam za noc na dzień dzisiejszy trzeba zapłacić ponad 120 euro. Jeśli dobrze pamiętam, w tej cenie już były śniadania i były to jedne z lepszych śniadań, jakie mieliśmy okazję jeść na Zanzibarze. Pewnego razu zatrzymaliśmy się na jedną noc w hotelu High Zanzibar w Paje. Tam znajdziesz fajny bar na dachu oraz malutki basenik, który jednak miał swój urok. Z dachu też jest piękny widok na ocean i na miejscowość Paje. Niezbyt duży, ale Noc w tym hotelu kosztowała chyba 73 euro, ale my dostaliśmy ją gratis, bo mieliśmy problemy z wodą w hotelu innym, w którym się zatrzymywaliśmy. Długa historia, jeżeli kogoś interesuje, obejrzyjcie nasze vlogi z Zanzibaru z 2023 roku. Jeśli ktoś lubi piękne plaże i niewielkie odpływy, to można zatrzymać się w Kendwa. My mieliśmy okazję nocować tam w hotelu Kendwa Rocks. Jest to hotel dość drogi, ale oferuje fajny basen, dużą plażę, ładne i czyste pokoje, no i raz w miesiącu organizują jedną z największych imprez na Zanzibarze, czyli Full Moon Party. Za noc ze śniadaniami w tym hotelu trzeba zapłacić już ponad 140 euro. Było fajnie, ale szczerze mówiąc, za te pieniądze myślę, że można znaleźć lepsze miejsce. Ale to kwestia gustu. Wejdź w opis, kliknij w link i zobacz.
Fajnym połączeniem jakości i ceny może być natomiast miejsce o nazwie Hakuna Matata. Takich nazw hoteli jest na Zanzibarze naprawdę sporo, więc najlepiej sprawdź sobie link w opisie. Ten niewielki, kameralny hotel oferował smaczne śniadania, fajne pokoje, bardzo miłą obsługę i miał też mały basen. Na Zanzibarze znajdziecie też wiele miejsc takich w średnim budżecie, coś jak to miejsce tutaj. Tutaj nocleg kosztuje około $50 za dobę ze śniadaniem. Jest basen i jest czyściutko i są naprawdę świetne warunki. Świetnie się tam czuliśmy, a nocka kosztowała nas poniżej 50 euro. Także to byłby chyba zwycięzca, jeśli chodzi o jakość cena. Wszystkie linki znajdziesz na dole w opisie filmu i należy pamiętać, że w różnych okresach w roku te ceny mogą się nieco różnić. Na szybko wspomnę, że karta bankomatowa przywieziona z Europy może tam nie działać, dlatego my wypłacaliśmy pieniądze z bankomatu używając karty kredytowej. Miej to na uwadze i jeśli masz kartę kredytową, to koniecznie zabierz ją ze sobą na Zanzibar. W Nungwi macie 3 bankomaty i ja polecam ten tu po prawej, niebieski. Nigdy nie miałem problemów i najniższa prowizja. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać jakaś dodatkowa gotówka, a więc posiadanie karty kredytowej może być bardzo przydatne. ATM. Gdybyście szukali pieniążków, to można koło ronda sobie wypłacić. To nie szukać na ziemi, tylko w ATM-ie tutaj. Kartą można też płacić w wielu restauracjach, hotelach czy nawet w niektórych sklepach. Jednak musisz się liczyć z tym, że wtedy do ceny zazwyczaj będzie doliczane 5% prowizji. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy sklep całodobowy, w którym można kupić dużo europejskich rzeczy. Tutaj zobaczcie, jaki wybór alko. Największy wybór alko w całym padrze chyba. Jest tutaj, moi drodzy, nawet kombucha. Zimniutka z lodóweczki, ale cena drożej niż w USA, bo 12 chyba tysięcy, czyli to jest około $5. W większości miejsc też bez problemu zapłacisz w dolarach amerykańskich, ale cena w tej walucie będzie zazwyczaj zawyżona. $20. 45,000, $20. Jedynie ceny wycieczek lokalnych będą raczej przeliczone po średnim kursie, a wręcz pierwsza cena będzie podawana w dolarach, ale chcąc płacić w sklepach, w dolarach zazwyczaj będzie Cię to kosztowało więcej. Jak zatem najlepiej płacić na Zanzibarze? Najlepiej zabrać ze sobą z Polski dolary amerykańskie, ale banknoty wydane po 2009 roku. Te starsze w Tanzanii mogą nie zostać przyjęte ze względu na to, że nie są tam w stanie sprawdzić, czy nie są one podrabiane. Dolary możesz wymienić na lokalną walutę, czyli szylingi tanzańskie. Wymianę waluty będą już oferować na lotnisku, jednak warto się troszkę wstrzymać, bo przelicznik będzie gorszy. Sprzedać dolary można już na parkingu pod lotniskiem. Tam jest kilka miejsc, gdzie dolary wymienisz po o wiele lepszym kursie. W lokalnych sklepach i restauracjach najlepiej płacić w lokalnej walucie. Na miejscu też bez problemu wymienisz euro, ale kurs dolara wychodzi chyba najlepiej. Teraz jak już masz wymienioną walutę i wybrany hotel, to trzeba tylko jakoś się dostać do niego z lotniska. Opcji oczywiście jest kilka, zaczynając od tych najbardziej budżetowych, czyli na przykład Dala Dala. Dala Dala to takie lokalne autobusy, które kursują po całej wyspie. Niestety nie mają klimatyzacji, a niektóre to wręcz takie półotwarte busy. Dala Dala, lokalny transport, autobusy, tutaj jest cała normalnie jakaś stacja przesiadkowa. Komfort zdecydowanie średni, ale można się dostać do hotelu na drugim końcu wyspy już za kilka dolarów. Droższą opcją będzie taksi. Kierowcy już na parkingu pod lotniskiem będą Ci oferować transport taksówką. Zapewne cena, jaką będą wołać za transport do Dżambiani lub Nungwi, to będzie około $50, ale z pewnością da się tę cenę stargować nawet do połowy. Inną opcją, która też będzie świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą nieco pozwiedzać wyspę, będzie wynajem samochodu. Niestety na Zanzibarze potrzebne jest specjalne pozwolenie na prowadzenie auta, jeśli przyjedzie się tam z europejskim prawem jazdy. To znacznie utrudnia wynajęcie samochodu na lotnisku, bo wyrobienie takiego pozwolenia trwa zazwyczaj około doby i kosztuje $10. Na szczęście poznaliśmy na miejscu właściciela wypożyczalni samochodów, który jest w stanie to dla Ciebie ogarnąć. Wystarczy się z nim skontaktować przez WhatsApp, zarezerwować auto, przesłać zdjęcie prawa jazdy, a pozwolenie na prowadzenie samochodu, czyli tzw. permit, będzie już na Ciebie czekał wraz z samochodem na lotnisku. A jeśli wynajmiesz auto na minimum 7 dni, to ten permit będzie za darmo. If you want a good car, you can contact us by number.
in our website. 2 razy już wynajmowaliśmy u niego samochód i nie było żadnych problemów, także myślę, że śmiało możemy go polecić. Tak wygląda biuro i tutaj możecie wynająć auto, ale w sumie jak się dogadacie, ja wam numer telefonu zostawię, to jak się dogadacie przez WhatsAppa, to wam podstawiam auto pod same lotnisko, także nie ma problemu. Nawet udało nam się z nim umówić, że dla naszych widzów będzie dodatkowy rabat 5% na wynajem samochodu na hasło Łukasz. Aby dostać ten rabat, wystarczy na koniec, po ustaleniu z nim ceny za wynajem auta, podać ten kod. Kontakt do tej wypożyczalni samochodów oraz adres ich strony internetowej znajdziesz na dole w opisie. Wypożyczenie samochodu pozwoli też odwiedzić wiele miejsc na wyspie na własną rękę bez wykupowania wycieczek lokalnych, co zaoszczędzi Ci praktycznie całą kwotę, jaką zapłacisz za samochód. Co prawda nigdy tego nie liczyłem, ale myślę, że śmiało można tyle oszczędzić, zwłaszcza jeśli chcesz zobaczyć dużo na wyspie. Wstęp do parku Jozani kosztuje 25 000 szylingów tanzańskich za osobę, czyli około $10, leciutko powyżej $10. Należy pamiętać, że na Zanzibarze jest ruch lewostronny, ale poza Stone Town nie ma tam dużego ruchu samochodowego, więc nie jeździ się jakoś ciężko. Jadąc na Zanzibar na własną rękę, można wybrać hotel, który będzie oferował pełne wyżywienie, tylko śniadania, albo całkowicie można kupować czy robić sobie posiłki na własną rękę. Jeśli ktoś chciałby sobie zrobić takie wakacje jak najbardziej budżetowo, to w wielu miejscach, jak na przykład w guest house w Padże, w którym byliśmy, masz dostępną kuchnię i lodówkę do przygotowywania sobie posiłków. Tak wygląda kuchnia nasza. Jeśli chcesz jeść na mieście, to będziesz mieć wybór od tanich lokalnych knajp i barów, które oferują owoce morza, grillowanego kurczaka, frytki i tym podobne. Przyszliśmy jeszcze na miszkaki, to są te ich takie szaszłyki z kurczaka i z surówką. Przez restauracje z jedzeniem Suahili, ale już takie bardziej pod turystów, których zjesz smacznie, a zapłacisz pomiędzy 5 a $15 za posiłek. $5. To takie ceny już masz turystyczne, no. 17 000, 11 000. Aż po restauracje, w których koszty jedzenia mogą być nawet wyższe niż w Polsce czy w Europie. Już na poczęte. Jest jedzonko, ależ naprawdę tutaj na razie najlepiej w parze. Jak to się czyta? Al-Kasbah? Hey guys! Hello! Hi! Everything is professional. You see the couscous are getting ready. Wiele z tych miejsc zobaczysz już na naszych vlogach z Zanzibaru z tego roku oraz z roku 2021. Obie playlisty do tych serii podlinkuję w opisie filmu. Będzie jeszcze dodatkowo odcinek z Zanzibaru poświęcony tylko jedzeniu na wyspie, więc jeśli nie chcesz go przegapić, to zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, no i zostaw łapkę w górę. Czyli pół kurczaka, frytki, surówka za 10 000 szylingów, czyli $4 z haczykiem. Mamy już też na kanale odcinek ogólnie z cenami na Zanzibarze, więc jeśli chcesz wiedzieć co, ile tam kosztuje, to znajdziesz ten film na dole w opisie. Kolejną rzeczą, o której nie można zapominać, są wycieczki lokalne. Organizując je sobie na własną rękę, a nie z biura podróży, też zaoszczędzisz sporo pieniędzy. My na większość naszych wycieczek w tym roku wybraliśmy się z Tonym. Bardzo fajny chłopak i profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Jak wyglądają wycieczki z nim, zobaczysz na naszych filmach z Wyspy Czarnej Magii, znajdującej się niedaleko Zanzibaru, czyli z Tumbatu, albo z wycieczki do lokalnej wioski Makunduchi, którą też można zobaczyć na naszych vlogach. Wiele wycieczek lokalnych, na które warto się wybrać, zobaczysz w filmie z najciekawszymi atrakcjami Zanzibaru, który znajdziesz w opisie tego filmu i na ekranie końcowym. Przedstawiamy tam 17 najciekawszych miejsc i atrakcji na Zanzibarze. Nie zapomnij też pobrać darmowego poradnika na temat Zanzibaru. Znajdziesz tam masę przydatnych informacji, które na pewno pomogą zorganizować idealny wyjazd na Zanzibar bez względu na to, czy jedziesz na własną rękę, czy z biurem podróży. Link do tego poradnika znajdziesz pod tym filmem. Znajdziesz tam też link do naszego e-booka o Zanzibarze, kiedy będzie już gotowy. Teraz trwają nad nim prace, ale sprawdź, może kiedy to oglądasz, jest już dostępny. To będzie największe kompendium wiedzy praktycznej i porad o Zanzibarze, ale bez zbędnego lania wody i nudy. Załączymy tam też wszystkie rabaty i kody na wycieczki lokalne i inne zniżki, które udało nam się znaleźć i pozyskać, więc dzięki niemu można będzie też sporo zaoszczędzić. Jeśli nie chcesz mieć niespodziewanych kosztów, to należy pamiętać, żeby nie korzystać z pomocy, która wygląda na pierwszy rzut oka na darmowo. Jeśli w porcie lub na lotnisku, pod lotniskiem przy autobusie ktoś Ci zaoferuje, że weźmie za Ciebie walizkę lub Twoją torbę, to z pewnością później poprosi o zapłatę za tą usługę. Znamy przypadki, że po pomocy z walizkami w porcie taka osoba zażądała $20 za usługę i powiedziała, że nie odejdzie, dopóki nie dostanie zapłaty. Również nie korzystaj z żadnych usług przed poznaniem ceny, bo później usłyszysz z pewnością mocno zawyżoną cenę. Jesteśmy, moi drodzy, w Dar es Salaam. Nowy Jork Afryki, jak to słyszałem określenie tego miasta.
Mamy ogólnie film na temat rzeczy, których lepiej unikać na Zanzibarze, więc jeśli ten temat Cię interesuje, to link znajdziesz na dole w opisie pod tym filmem. Koniecznie odwiedź też nasz wpis blogowy o rzeczach, które warto zabrać ze sobą na Zanzibar, bo może być ciężko dostać je tam na miejscu. Polecamy tam najskuteczniejszy środek na afrykańskie moskity, jaki udało nam się znaleźć, i wiele innych przydatnych rzeczy, które zdecydowanie umilą Ci wakacje, a czasami zaoszczędzą niepotrzebnego stresu. Jeśli wciąż się wahasz, czy pojechać na Zanzibar, to koniecznie obejrzyj ten film z najpiękniejszymi miejscami i atrakcjami Zanzibaru, za które turyści pokochali to miejsce. Film ten już widać na ekranie, zatem do zobaczenia tam. Cześć! No i moi drodzy, jak wam się podoba Nakupenda, taki mini raj w takim większym raju, co nie?